Gdzieś koło godziny 2 w nocy słyszymy pukanie. No, siostra, bo jeszcze mieliśmy, najstarsza nasza siostra zmarła już, poszła otworzyć drzwi tam od strony podwórka, bo to nie od strony rynku, tylko od strony podwórka, a oni przyszli. No i się pytają, czy oni by tu mogli być, czy mogliby u nas być. Do rana oczywiście cała rodzina już nie spała, bośmy dyskutowali, bośmy przemyślewali, co zrobić. Ojciec przyjechał i teraz po kolei każdy go prosił. Ojciec nie chciał się zgodzić. Nie, no bał się, bo jednak 4 dzieci, żona i... No iśmy płakały, wszystkie błagałyśmy ojca i wreszcie powiedział tak, jak chcecie iść pod mur, to jest nie moja sprawa, bo już no nie wiedział, też był w rozterce. On przyszedł do nas, to było w październiku, takie ciemno, zimno i taka szła jeszcze, tak padało śnieg z deszczem. I tata coś robi przy warsztacie, a mówi, a tam ktoś do drzwi puka. I mówi, idź tam, zobacz, kto tam idzie. Mama otworzyła, wystraszyła się. Tata wyszedł i no mówi, no chodź, do domu wejdź. A on boso w skarpetach, mokre skarpety, bo to schlapane. No zaraz wody mama mu tam zagrzała i dała mu wodę, żeby się umył te nogi. Po prostu taka litość nad takim człowiekiem, bo przecież on nie miał nikogo, a był człowiekiem, chciał żyć. No on mówi, że nie będzie nic przeszkadzu. Co mu damy zjeść, to zje. No ale to nie chodziło o jedzenie, tak na zdrowy rozum, no chodziło o życie. Tata mówi, że to człowiek, mamo, jak go wygonisz? Mama zapukała do drzwi jakiejś takiej biednej chatki, jak w opowiadaniach. Otworzyła mała, taka niska bardzo kobieta. O nic nie pytała, tylko powiedziała, gość w dom, Bóg w dom. I posadziła nas przy stole. I jadłyśmy ciepłe, parujące kartofle. Miały rajski smak i zapach. No i mama dziękuję i chce iść. A pani Działoszyńska mówi, a gdzie pani będzie wędrować, niech pani z nami zostanie. Któregoś dnia przyniosła kubek mleka i podzieliła to mleko, połowę dla swoich dzieci i połowę dla mnie. No moja mama, nauczycielka, nie wytrzymała nerwowo i powiedziała, jak pani to dzieli? Przecież jest 3 dzieci. A ona powiedziała, tak, ale pani córeczka jest taka blada. No pewno, że była blada, bo siedziała pod ziemią, ale że ona to widziała. Moja mama się rozbeczała. I doszła do wniosku, że to jest niesprawiedliwe i nieuczciwe z naszej strony, że mama naraża kobietę na śmierć razem z dziećmi. Więc powiedziała pani Działoszyńskiej, że jest Żydówką, że mąż zginął tydzień czy 2 tygodnie przedtem. I sama się tak włóczy po świecie. A pani Działoszyńska jej powiedziała, to wszystko jest zapisane, ale to mi mama też opowiedziała, bo mama same dobre rzeczy opowiadała. Pani Działoszyńska jej powiedziała, że od pierwszej chwili wiedziała, że jesteśmy Żydówkami. Ale jak Najświętsza Maria Panna przeprowadziła nas w jej progi, to znaczy, że ona ma nas strzec aż do wyzwolenia. Ja wracam ze zbiórki harcerskiej. Widzę jakiegoś bardzo małego człowieka. Nie poznałem go. On do mnie mówi Witek, ale za chwilę przewraca się. Ja po głosie go poznałem, że to jest Dudek. Wziąłem go na ręce
albo raczej zaciągnąłem za bramę, przyciągnąłem go do domu i tam mama szybko kazała zamknąć drzwi, rozebrać go, bo te ubranie było brudne, chyba i zawszone. Kazała to zakopać za komórkami, te ubranie. I zaczęła do niego mówić w ten sposób, że słuchaj Dudek, ja prowadzę sklep, co ja z tobą dziecko zrobię? Przecież przez mój dom przewija się setki ludzi. Gdzie cię umieszczę? Jak cię przechowam? I to była ta skarga matki, która klęczała i myła go w tym cebrzyku. A mój średni brat Wiesław mówi takie słowa. Jak ojciec by żył, to Dudek by został. Matka podniosła głowę, badawczo spojrzała nam w twarze i mówi: czy wszyscy tak myślicie? Starszy brat powiedział tak. Ja pokiwałem głową. Ta matka powiedziała tak. No dobrze, to niech Dudek zostanie. Ale teraz od nas wszystkich zależeć będzie, czy zachowamy życie Dudka i własne.